Panie profesorze, wyrazy uznania i gratulacje. Jakie pierwsze słowa kieruje pan profesor jako rektor elekt do społeczności akademickiej UW? Bardzo dziękuję za te gratulacje. Przede wszystkim chciałem podziękować elektorom, wszystkim elektorom, którzy dzisiaj przybyli rano. Pogoda była wprawdzie wyśmienita, ale było gorąco. Przybyli prawie wszyscy, żeby podjąć decyzję o wyborze rektora Uniwersytetu Warszawskiego na najbliższe 4 lata. Bardzo jest to pobudzające i jestem pełen uznania, że tak duże zainteresowanie, czy tak dużym zainteresowaniem cieszyły się i cieszą wybory rektora Uniwersytetu Warszawskiego i że tak wielu, bo prawie wszyscy elektorzy rano przybyli. Bardzo Państwu dziękuję za to, że Państwo przybyliście. Bardzo dziękuję za oddane głosy, za wszystkie głosy. One wszystkie są ważne. Szczególnie dziękuję oczywiście za te głosy, które padły na mnie, ale dziękuję także za głosy, które padły na moich kolegów, a to dlatego, że jak tu było już powiedziane, kampania była prowadzona w sposób przyjazny. Przedstawiliśmy programy dla Uniwersytetu na najbliższe 4 lata i odbieram to jako uznanie, głosy, które otrzymałem, ale także które otrzymali moi koledzy, nie tylko głosami dla nas, ale także dla programów, które zaprezentowaliśmy. Sądzę, że to są dobre programy i sądzę, że Uniwersytet na realizacji tych programów zyska, a Uniwersytet to jesteśmy my wszyscy, wspólnota. Profesorowie, studenci, doktoranci, młodsi pracownicy nauki, administracja, bibliotekarze, technicy i bardzo się z tego cieszę, że ten program reprezentowany przez moją osobę został wybrany. Jak pan profesor opisałby uczucia, które towarzyszą wyborowi na rektora Uniwersytetu Warszawskiego? Przede wszystkim odpowiedzialność. To jest duża odpowiedzialność bycie wybranym rektorem Uniwersytetu Warszawskiego. To jest uniwersytet, który ma piękną tradycję za sobą. Nie ma 1000-letniej tradycji, ma 200 lat tradycji, czy 200 lat i trochę, bo niektóre wydziały są starsze, ale ten nasz uniwersytet pięknie wpisał się w historię nie tylko Warszawy, ale także Polski. Z uniwersytetu wywodzi się wielu znamienitych absolwentów, w tym także noblistów. Ten nasz uniwersytet jest słyszalny nie tylko w Warszawie i nie tylko w Polsce, ale także w Europie. Bywał czasami sumieniem narodu. Mam nadzieję, że nie będzie potrzeba, żeby był sumieniem narodu, sumieniem Warszawy, sumieniem Polski, ale wierzę głęboko, że to będzie dalej znakomity uniwersytet, który będzie przyjazny ludziom pracującym, osobom pracującym na uniwersytecie, studentom studiującym, doktorantom, że będzie przyjazny otoczeniu, środowisku, że będzie bardzo mocno oddziaływał także w sensie pozytywistycznym na środowisko Warszawy i na środowisko Polski. Za 75 dni, policzyliśmy i dokładnie sprawdziliśmy to, pan profesor obejmie funkcję rektora Uniwersytetu Warszawskiego. Jak pan profesor wykorzysta ten czas, by przygotować się do nowej roli? Na pewno będę się kontaktował z obecnymi władzami Uniwersytetu Warszawskiego, z magnificencją rektorem Pałysem, choć z rektorem oczywiście pracowaliśmy przez 4 lata. 4 lata temu, właściwie 8, zaczynałem tutaj w pałacu jako prorektor, w związku z tym dobrze się znamy. Będę się także kontaktował z moimi kolegami prorektorami, z administracją uniwersytetu. Pozwolę od czasu do czasu wpraszać się na kawę czy na herbatę, tak żeby móc porozmawiać o problemach, które nie tyle może ma, ale które rozwiązuje uniwersytet w dniu dzisiejszym. Będę częściej bywał na krakowskim przedmieściu, ale także poczytam trochę dokumentów i finansowych, i związanych z inwestycjami, i związanych z pracami badawczymi, które są prowadzone na uniwersytecie. Uniwersytet był dobrze prowadzony do tej pory, w związku z tym nie będzie żadnej rewolucji. Proszę nie oczekiwać na rewolucję, ale ewolucyjne jakieś pewnie zmiany będą, które są potrzebne. Po prostu świat zewnętrzny się zmienia i z jednej strony my musimy dostosowywać się, uniwersytet musi dostosowywać się do tego zmieniającego się świata, ale z drugiej strony uniwersytet, taki jak nasz,
odgrywa tak ważną rolę, że on inicjuje też pewne zmiany i w świadomości mieszkańców Warszawy, i w świadomości środowisk akademickich. Myślę także, że przez te 75 dni odbędę kilka czy kilkanaście spotkań z rektorami, elektami uczelni warszawskich, a może nie tylko warszawskich, bo jak Państwo wiecie, nastąpiło kilka zmian czy kilkanaście zmian także na stanowiskach rektorów w innych uczelniach polskich. Z całą pewnością odbędę spotkania w Ministerstwie Nauki. Ja jestem także prezesem AZS-u i w związku z tym w przyszłym już tygodniu mam umówione spotkanie z panem ministrem nauki. Sądzę, że z całą pewnością będziemy także rozmawiać poza AZS-em o Uniwersytecie Warszawskim. Wielu absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego zajmuje bardzo wysokie stanowiska w biznesie. W ostatnim czasie były zmiany. Mamy naszą koleżankę, która jest szefem PZU, mamy naszą koleżankę, która jest szefem ZUS-u. Będę starał się także odbyć spotkania z absolwentami właśnie, nie tylko z tymi, którzy są prezesami, rzecz jasna, ale z tymi być może w pierwszej kolejności, dlatego że zależy mi na współpracy, zależy mi na docenieniu naszych absolwentów, zależy mi na pokazaniu, że o uniwersytecie świadczą przede wszystkim dwie grupy, absolwenci i studenci. I w tym to jest, sądzę, wystarczająco dużo pracy na następne 75 dni. To prawda. A co będzie największym wyzwaniem dla pana profesora jako rektora UW w tej 4-letniej kadencji, która przed nami? Jest jednoznacznie trudno powiedzieć jeszcze, ponieważ żeby odpowiedzieć tak pełnoprawnie i z dużą odpowiedzialnością, no to chciałbym poznać też te ewentualne problemy, które są na uniwersytecie, ale myślę, że jedną z najważniejszych rzeczy, którą oczekuję i którą będę starał się zrealizować, to jest to, żebyśmy stanowili wspólnotę uniwersytecką pod każdym względem, czyli pod względem współpracy, pod względem odnoszenia się do siebie, pod względem prowadzenia badań, pod względem prowadzenia dydaktyki. Ważna jest także realizacja planu wieloletniego. Myślę, że mamy pewne opóźnienia w realizacji tego planu wieloletniego, który jeszcze został przyznany, środki finansowe na realizację tego planu 4 lata temu. Będę chciał tutaj bardzo się na tym skupić. I tak jak mówiłem i pisałem w swoim programie, dla mnie ważne jest też stworzenie pewnego funduszu, na który mam pomysł, który byłby wykorzystywany do wspierania, powiedziałbym, z jednej strony studentów, z drugiej strony doktorantów, ale także tak zwanych albo małych jednostek, które funkcjonują na uniwersytecie, które są takimi perełkami, a które czasami bywają, może nie, ponieważ są małe, choć są perłami, czasami są niedostrzegane. Chciałbym pomóc i wydziałom, i tym właśnie małym perełkom, żeby miały poczucie bycia u siebie, poczucia możliwości rozwoju, poczucia funkcjonowania i poczucia doceniania. Panie profesorze, bardzo dziękuję za ten wywiad i oczywiście życzymy wszyscy, żeby te plany, które pan profesor tak tutaj przedstawił, zostały zrealizowane w najbliższych 4 latach. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.